Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona. Dzisiaj tu nie widzimy nic. Na tylnej ściance aparacik fotograficzny najzwyklejszej jakości VGA 0,3 megapikselowy. Głośnik główny, tutaj otwory na główny głośnik, logo marki Sony Ericsson i znaczek Sony Ericsson. Tutaj na samym dole widzimy fastport ładowania standardowy dla tych Soniaków. I obok niego widzimy otwór na nasz mikrofonik. Tutaj widzimy z boku podczerwień IRD w tym telefoniku. I teraz sobie zajrzymy pod baterię. Bateria w tym przypadku widzimy podobna jak w Sony Ericssonie K310. Jest to bateria BST36. Taka bateria posiada 750 mAh. W zupełności wystarczała na kilka dobrych dni użytkowania. Oczywiście w tym przypadku już się za bardzo nie nadaje, bo jest dość wyrobiona. I tu widzimy wyprodukowana w Chinach pod baterią. Sobie zobaczymy. Zobaczcie, że tutaj mam niestety, ale te styki powyrywane, znaczy się powyginane, ale jeszcze tam łączy i mogę Wam pokazać ten telefon. Właśnie poszukuję płyty głównej, bo nie chcę już tak tutaj bawić się w zgrzewanie, wygrzewanie tego właśnie tych styków. Lepiej sobie tutaj już nową płytę raczej tutaj wymienić, bo naprawdę jest bardzo prosto w tym przypadku, ale telefonik dość rzadki, w szczególności w tym kolorze, który posiadam. I tu widzimy napis marki Sony Ericsson, model K220, następnie tu wersja i telefon, tu widzimy rok produkcji tego telefonu 2007, 25 tydzień. I tu jest jakiś typ baterii i wyprodukowany w Chinach. I teraz sobie telefonik uruchomimy i sprawdzimy jego wszystkie funkcje, tutaj podstawowe, a później sobie przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku. Jak widzimy, podświetlenie tutaj bardzo fajnie wygląda na klawiaturze tutaj numerycznej. I w tym przypadku mam menu w języku angielskim. Menu wygląda w taki sposób. Zobaczcie, troszkę inaczej jak w tych innych scenariuszach, tych nowszych, nawet w tych starszych. Troszkę odmienne. I tutaj sobie przejdziemy na samą górę. Tu mamy nasze wszystkie ciekawostki, alarm, czyli nas budzik, internet. Oczywiście w tym przypadku raczej sobie z internetu nie podziałamy, nawet gdybyśmy dograli sobie odpowiednią operę, kalendarz, minutnik, stoper, kalkulator, nasze tutaj foldery i nasze gierki. My sobie przejdziemy do naszych folderów. Tu mamy u góry zdjęcia z kamery, zdjęcia, nasze obrazki, dźwięki. No, tych dźwięków nie mamy żadnych, to chyba usuną nam dźwięki. I tutaj nasze gierki. My sobie sprawdzimy, jakie tutaj telefon posiada gierki. Tu jest pierwszy Pasjams. Sobie za szybko z tego wyskoczyłem. Następna gierka. Tutaj chyba jakaś szklanka. To jakiś byczek jest, który idziemy sobie byczkiem i strzelamy sobie. Tutaj widzimy. Skaczemy dwójką. Poszukamy sobie jakichś rabusiów. No i tutaj spadłem niestety w otchłań, ale sobie jeszcze raz przejdziemy i zobaczymy, co tu jest ciekawego w tej gierce. O, ktoś tu mnie widzę strzela. Jakiś potworek. No i zabiliśmy potworka, teraz coś lata. I tak wygląda ta gierka. I jeszcze jest jedna gierka. Tutaj u samej góry. Tak ona wygląda, ta trzecia gierka. Trzecia gierka jest taka troszkę dziecinna, widzicie. Tu ustawiamy nasze figury.
Bardzo popularna gierka w różnych nie Sonary, tylko w różnych telefonach dotykowych, ale oczywiście ulepszona. I następnie zobaczcie, tu mamy kamerę. Kamera, jak wspomniałem, VGA, tutaj bardzo słaba jakość. Tu sobie cykamy zdjęcie i zobaczcie, tak wygląda zdjęcie wykonane tym telefonem. No powiem szczerze, że dość ciekawe zdjęcie, dość ładne. My sobie to zdjęcie usuwamy i przechodzimy dalej. Ja już tu nie będę pokazywał kamery, bo nie ma sensu. Wchodzimy sobie w SMS-y. SMS-y pisze się, jest opcja T9, widzicie tutaj u góry. Jest taki sposób pisania SMS-ów, także OK. A jeśli chodzi o spisanie same SMS-ów, to jest nawet dość wygodnie się pisze SMS-y na tym telefonie. Tu mamy książkę telefoniczną, następnie nasze połączenia, ustawienia. Tutaj mamy ustawienia wyświetlacza. Tutaj data i godzina, język i tutaj status telefonu i tak dalej, i tak dalej. Tu jest port podczerwieni. O, tutaj widzimy port podczerwieni nam się tutaj uruchomił. Po lewej stronie ekranu. Następnie tutaj jeszcze zostało nam radio. I to tyle w sumie, jeśli chodzi o ten telefon. Niestety w tym przypadku nie mam dźwięku, żeby... I ściągamy tę klapkę. Wyciągamy baterię, kartę SIM. I teraz zabieramy się do tej demontażu tej tylnej mini obudowy. Tutaj w tym miejscu i tutaj w tym podwadzamy. Tutaj zobaczmy, z jednej strony puściło, teraz tutaj z drugiej strony. Też puściło. I teraz podwadzamy tutaj w to miejsce, gdzie puściło, gdzie nam puściły zaczaski. Tutaj dość mocno trzyma, dlatego że telefon chyba nigdy nie był tutaj w tym przypadku rozbierany. No i dobrze, że nie był, bo czuć od niego świeżością. I tutaj sobie idziemy dalej. O, i tam wszystkie blokady widzimy puściły. Troszkę musiałem tu mocno naciskać, ale tutaj w tym przypadku nic nie uszkodzicie. Jak widzicie, tu są takie dwie blokady na końcu. Bardzo mocno trzymają to właśnie ten cały korpus. I teraz mamy do docenia 4 śrubki. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe, podobne jak w Nokii 3 czy 10. No, zawsze się opieram na tę Nokię, bo Nokia była bardzo popularna, więc większość osób pamięta te śrubki. Myślę, że taką Nokię odkręcało. Odkręcamy sobie wszystkie. Raczej ten telefon nie był rozkręcany, bo naprawdę bardzo tutaj wszystko oporowo się rozkręca. I tutaj wszystkie śrubki już odkręciliśmy. To teraz podzwadzamy naszą przednią obudowę. Tylko w tym przypadku zobaczcie, tu są blokady. Tu jest jedna, druga, trzecia i czwarta. Te blokady tutaj musimy wybić na zewnątrz, żeby później podwadzić tutaj otwierakiem. Tutaj z jednej strony, być może z drugiej strony już nam samoczynnie odejdzie. Zobaczcie, tak się stało. I klawiaturka. I teraz popatrzcie, tu wszystko wygląda też bardzo prosto. W tym przypadku troszkę jest telefon podobny jak Sony Ericsson T280. Bardzo podobnie to przypomina wszystko wewnętrznie tego telefonu. I tutaj widzimy, są blokady.
Następnie kolejne blokady. Tutaj są po całej długości. Tutaj w tym miejscu też są. Oczywiście starajmy się robić to delikatnie, by tutaj nic nie uszkodzić. Tu mi się jedna już udała strona. Tutaj teraz druga strona. Tutaj było mi troszkę niewygodnie pokazać do kamery, ale tutaj, tak jak pokazywałem, tutaj z jednej, z drugiej strony podwadzacie i tak samo u samej góry podwadzacie i tej płyta góra Wam tutaj fajnie wyskakuje. I tutaj widzicie, na korpusie jest główny głośnik, następnie antena zasięgowa, wibracja i mikrofon. Oczywiście wszystko w tym telefonie jest banalnie, prosto, wymienne. I tu widzimy jeszcze takie naklejki tutaj ochraniające, chyba zobaczymy ten cały metal, żeby nie wiem, nie było chyba jakiegoś spięcia czy czegoś. Miedziowe. I teraz jeszcze sprawdzimy sobie nasz wyświetlacz, czy da się tutaj wymontować, ale pewnie tak. Tu widzimy jedną blokadę, tu drugą. Tutaj podwadzamy sobie te blokady. I zobaczmy, w tym przypadku, jeśli chcemy nasz wyświetlacz wymienić, to musimy to wszystko odlutować. Ale powiem Wam szczerze, że w tym przypadku, jeśli chodzi o lutowanie, jest naprawdę bardzo proste. Dziś dzięki za oglądanie tego filmiku zapraszam Was również na kolejne moje filmiki z udziałem Nokii, Sonor, Siemens, Motorola i innych ciekawych modeli klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu